Ja już po. A wy co, spóźnieni jesteście? Macie szczęście. Dobra, zabieram was do Royal Leamington Spa. Chodźcie. Dla części z was w niedzielny wieczór, dla mnie w sobotni poranek wybieramy się do miejscowości o iście królewskiej nazwie. Wybieramy się do Royal Leamington Spa. I zanim w ogóle jakikolwiek research zrobiłem, to Royal brzmi królewsko, brzmi posh, a spa brzmi coś takiego uzdrowiskowego. Czy Royal Leamington Spa ma w ogóle coś wspólnego z uzdrowiskami? Musicie zaczekać na naszą Anię, ekspertkę, ale to za chwilę. Miejscówka, którą dzisiaj odwiedzamy, a jest to Folklore House, ma dla mnie już wielkiego plusa i nie chodzi o nazwę. Nazwa jest dla mnie na plus. Folklore kojarzy się z Polską dla mnie, Folklore House anglojęzyczna, ale to nie o ten plus chodzi. O jaki plus chodzi, też zaraz powiem. Jeżeli chodzi o Facebooka, a raczej co się dzieje na ich Facebooku, to ani jedzeniowo, ani lokalowo za dużo tam nic nie widać. I bardzo dobrze, bo ja uwielbiam jeździć w ciemno. Najważniejsze, że mają otwarte. Dzwoniłem aż 2 razy upewnić się, że mają otwarte, bo tutaj jest właśnie jeden z tych plusów, o których powiem za chwilę. Wybieram się do Royal Leamington Spa pierwszy raz w życiu. I mam nadzieję, zabieram większość z was pierwszy raz w życiu tam. Studio mamy, uważam, fenomenalne. Pogoda też będzie fenomenalna. Pozwólcie mi zrobić lekką podmiankę i zaraz o tych wszystkich plusach wam wyjaśnię. O co chodzi z tą podmianką? Po prostu, jeżeli oglądaliście epizod, a jeżeli go nie oglądaliście, to zachęcam w Leicester, to zauważyliście, że tam moja furka obchodziła 100-tysięcznomilowe urodzinki. I po prostu tej furki nie biorę, jeżeli dalej gdzieś wyjeżdżam, tylko jadę sobie do chłopaków z Enterprise i wynajmuję samochód. Samochody, bo jeżeli śledzicie moją YouTube'owską karierę od jakiegoś czasu, to widzicie, że background za mną często się zmienia, po prostu mam inne samochody. Niestety YouTube tak dobrze nie płacą jeszcze, a od was to zależy, czy zaczną mi lepiej płacić, bo jeżeli polubicie te wideo i zasubskrybujecie ten kanał, to mi to niby w czymś pomoże, a was to nic nie kosztuje. Jeżeli chodzi o plusy Folklore House, to dajcie mi dojechać tam i na miejscu wam wszystko wyjaśnię. Wspomniałem na początku o naszej ekspertce Ani i to jest idealny moment na kącik PL Bawi Ania Uczy. Aniu, ty nam powiedz coś ciekawego na temat Royal Leamington Spa, a ja ubieram oksy i wyruszamy w podróż. Royal Leamington Spa to eleganckie, pełne uroku miasto w środkowej Anglii, znane z regencyjnej architektury i historii uzdrowiska. W XIX wieku słynęło z leczniczych wód solankowych, które przyciągały arystokrację i podróżnych je na wody. To właśnie dzięki temu rozkwitowi królowa Wiktoria nadała mu w 1838 roku prestiżowy tytuł Royal. Do dziś można poczuć klimat dawnych czasów, odwiedzając Royal Pump Rooms, dawne łaźnie, dziś mieszczące muzeum i galerię. Sercem miasta są szerokie, reprezentacyjne ulice, takie jak The Parade, pełne kawiarni, butików i zadbanych kamienic o jasnych fasadach. Ważną częścią Leamington są też jego parki, szczególnie Jephson Gardens, wiktoriański ogród z jeziorem, oranżerią i malowniczymi ścieżkami, idealny na spacer lub chwilę spokoju. Royal Leamington Spa łączy w sobie atmosferę wyrafinowanego kurortu, energię młodego miasta i wyjątkowy angielski klimat, dzięki czemu jest niezwykle przyjemnym miejscem zarówno do odwiedzin, jak i życia. W końcu! Witajcie w Royal Leamington Spa.
Dojechałem, jestem zaparkowany centralnie przed lokalem, bo tutaj macie 2 godziny i na szczęście załapałem się na miejscówkę. O co chodzi z tym plusem? Od razu mówię, bo potrzebuję jedynki i to jest jak najszybciej. Po prostu ja jestem w okresie po świętach przed Sylwestrem, w tym okresie tutaj. I naprawdę wiele polskich lokali jest pozamykane i po prostu zamiast siedzieć w domu chciałem sobie wybrać się w jakąś przygodę. Jesteśmy w Royal Leamington Spa dzisiaj. Studio mam naprawdę konkretne dla Was i dla siebie, bo tego czegoś też jeszcze nie widziałem. Nie przytrzymuję natury już dłużej. Idziemy Folklore House Royal Leamington Spa, Pelowska Armia. Cyk, cyk. Jestem w końcu na miejscu i w ogóle przy wejściu do lokalu zauważyliście takie załamanie czasowe. O wszystkim Wam powiem w podsumowaniu, na które już teraz Was zapraszam. Jak już tutaj zauważyliście, jest bro, także tradycja na tym kanale musi być podtrzymana. Za Ciebie, Katarzyno, za Was, drodzy widzowie, za Royal Leamington Spa, za Folklore House i za przygody, bo ten odcinek, ten epizod jest na pewno taką przygodą. Wasze zdrówko. Dzisiaj jest trochę tak na wariackich papierach, bo jak powiedziałem, to jest okres pomiędzy świętami a Sylwestrem i tu w ogóle zaraz się szykuje impreza. Mam nadzieję, że szybko zjem. Niestety nie zamówiłem tego, co chciałem, ale o tym będzie wszystko w podsumowaniu. Wjeżdża starter, wjeżdża main i od razu spoileruję, nie będzie deseru. Epizod na wariackich papierach, ale mam nadzieję, że wariacki nie będzie ten żurek. Jak widzicie, powiem Wam, że zapach jest świetny. Dobra, próbujemy, bo jestem mega głodny. Do tego macie chlebek. Chodźcie, patrzcie na to. Jajeczko, biała kiełbaska, przepyszny. Trochę zaspoileruję podsumowanie, bo ta porcja jest spora. Epizod na wariackich papierach, ale jedzenie nie jest wariackie i jemy w ogóle dzisiaj coś, czego przez 60 epizodów w ogóle nie jadłem, czyli Bee Gees. Bee Gees, czyli Bigos. Dobra, próbujemy. Zapach też jest świetny. Biorę łyka bro i zaraz Wam pokazuję, co jest w tym bigozie. Patrzcie. Kiełbacha, mięsko i nawet koperek, czyli dla mnie wszystko na plus. Jem bigos i jak chyba na początku wspomniałem, niestety nie załapię się tutaj na deser. Po prostu wariacki okres, wariacki epizod. Być może wypiję kawę, bo takiej potrzebuję, aby wrócić niebezpiecznie do domu, tylko zostaję w hotelu dzisiaj na noc. Także zaraz zobaczycie, albo będzie podsumowanie, albo będzie kawa. Ja już wychodzę, jak zauważyliście, kawa jest na wynos. Idziemy na studio. Jadąc do Royal Leamington Spa, wiedziałem, że studio zrobię tutaj. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy przy Warwick Castle i powiem Wam, że
ta obsuwa okrutnie długa, czasowa wyszła na ogromny plus. A dlaczego? Zobaczcie na to. Jesteśmy w okresie, już mówię chyba któryś raz, pomiędzy świętami a Sylwestrem i załapałem się na Christmas Market. Prześliczne światełka. Na pewno lepiej to wygląda niż za dnia. Na moje szczęście nie pada, chociaż troszkę już kapało. Zimno mi w ręce nie jest, bo mam kawę z Folklore House. Zanim podsumujemy Folklore House, tradycyjnie chciałbym pozdrowić i podziękować Tobie, Katarzyno, pozdrowić i podziękować Tobie, Pawle. Katarzyna i Paweł to są właściciele Folklore House. Dobra, o co chodziło? Po prostu podjechałem tam, ugadaliśmy się, to znaczy dzwoniłem dwukrotnie, że będę na 11, na 12. Pocałowałem klamkę, nagrałem się na ich Facebooku i poinformowali mnie, że przepraszają, po prostu mają otwarte od godziny 5. No i musiałem sobie zabić trochę czasu, pojechałem sobie do rugby na siłownię, musiałem przegryźć jakąś zwykłą marketową kanapkę, bo z głodu bym padł. Ale to wszystko wyszło na mega plus. W ogóle jak tam wjechałem, okazało się, że mają urodziny. To znaczy ktoś ma urodziny, od razu macie info, że urodziny, komunie, chrzty, nie wiem, pogrzeby. Kontaktujcie się z nimi. Wszystkie linki zamieszczę w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Jeżeli chodzi o jedzenie, to niestety nie załapałem się na to, co chciałem. Okazało się w ogóle, że według mnie w Royal Leamington Spa polska społeczność ma bezguście, jeżeli chodzi o jedzenie. Po prostu patrzyłem sobie ten Highlander Stew i już sobie go wyobrażałem z piwkiem, ale niestety Katarzyna poinformowała mnie, że w ogóle nie było zainteresowania na to danie. Polacy w Royal Leamington Spa, weźcie się w garść. W ogóle kolejny fajny przypadek, bo Folklore House 17 lutego, a ten epizod wychodzi 22 lutego, obchodzi roczek. Znam Pawła i Katarzyny plany na przyszłość. O nich nie wspomnę, tak czy tak życzę Wam cokolwiek podejmiecie, jakąkolwiek podejmiecie decyzję, powodzenia i wszystkiego najlepszego. Musimy sobie wziąć poprawkę, jeżeli chodzi o wygląd lokalu. Po prostu on był zamknięty, święta, przerwa świąteczna, teraz szykowali się tylko i wyłącznie na imprezę urodzinową. Nie myśleli, że taki mały, znikomy youtuber jak ja przyjedzie z 3 godziny, żeby zjeść u nich. Dlatego dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia, jak wyglądał. I tak fajnie jest ten wielkie płótno, kolejny wielki obraz. W ogóle nie przedłużając tego epizodu niepotrzebnie, dzisiaj śpię w hotelu, nie jadę do domu na szczęście, także sobie tutaj na pewno pochodzę. Naszą wizytę w Folklore House zaczęliśmy od piwa i piwo Łomża kosztowało 5 funtów. Na starter mieliśmy żurek i żurek kosztował 8 funtów. Na danie główne mieliśmy niestety nie mój pierwszy wybór. Tak naprawdę bigos nie jest moim nawet 3. czy 4. wyborem. Nie jestem jakimś bigosiarzem, ale był Bee Gees i bigos kosztował 12 funtów. Kawa czarna na wynos, żeby nie przysnął czasami. Ta kawa kosztowała 2,50. Za całość w Folklore House w Royal Leamington Spa zapłaciliśmy 27,50. I jak już do znudzenia powtarzam, że ten content jest dla mnie mega przygodą, to dzisiejszy epizod właśnie taką przygodą był. Lokal był zamknięty, pocałowałem klamkę, na szczęście później otworzyli, pojechałem sobie na siłownię, której nie planowałem sobie pojechać na siłownię, bo byłem w JD Gyms w rugby. Jeżeli chodzi o porcje, żurek był naprawdę spory. Naprawdę spory, ten bigos nie był taki spory. Powiem Wam, że nie był taki spory, ale ja się najadłem, na szczęście się nie nażarłem. Jadę sobie, mam chyba z godzinę do hotelu, bo nie jestem tutaj na miejscu. Mam z godzinę do hotelu, także na spokojnie i w ogóle sobie wezmę kąpiel. Powiem Wam taki mały sekret, że ja wanny u siebie nie mam i za każdym razem jak biorę hotele, to zawsze się pytam o pokój z wanną. Także dla mnie będzie kąpiel, dla mnie będzie lampka wina, czyli definicja relaksu. Tego Wam życzę, ale zanim apel wiedzie, to może czas na werdykt. Royal Leamington Spa, Folklore House, mimo tego całego zamieszania, mimo takiego niedogadania się, tak czy tak, lokal uważam za lokal, który
smaczy. Katarzyna, Paweł, świetni ludzie, bardzo mili ludzie, uprzejmi, lokal fajny. Jest po prostu fajny, cały czas podkreślam, na okres, w którym byłem, mi i tak się to spodobało, jedzenie spore, ten main nie był taki duży, no dobra, już się czepiam trochę, nie? Ale jedzenie było dobre, jedzenie było fajne, ogólnie atmosfera cozy, bo też często to mówię na moim kanale, dla mnie atmosfera to chodzi, jaki mam kontakt z właścicielami, to jest dla mnie najważniejsze. I przedstawiłem się po prostu fajnie, porozmawialiśmy sobie, pośmialiśmy się. Ja powiedziałem Pawłowi i Katarzynie moje jakieś tam plany, Katarzyna i Paweł powiedzieli mi swoje plany, o których Was nie poinformuję, bo nie od tego tutaj jestem. Ja jestem od tego, żeby pokazać rodakom, nie rodakom polskie lokale, które serwują polskie jedzenie albo z polskim twistem. I ja jestem od tego, aby zachęcać Was, żeby nasz ten patriotyzm pokazywać nie poprzez noszenie Polska walcząca koszulki Made in China, tylko poprzez pokazywanie nie Polakom naszych lokali. Jeżeli macie kolegów, macie koleżanki nie Polki i nie Polaków, to zabierajcie ich do Royal Leamington Spa, do Folklore House albo do innych. Na tym polega według mnie prawdziwy patriotyzm. Werdykt już mamy za sobą, czas na apel, w którym zawsze mówię, aby nie przepracowywać się, aby wychodzić i wyjeżdżać, aby mieć podróże w swoim życiu, że po prostu na starość, jeżeli doczekacie i doczekamy łącznie ze mną, żebyście mieli co wspominać. Wsiądźcie sobie w samochód, jeżeli macie, i pojedźcie sobie do takiego Royal Leamington Spa, do Warwick Castle, a nie tylko praca Lidl i raz na rok Ryanair do Polski. Dzięki bardzo, że tutaj jesteście. Proszę Was o polecajki. Jeżeli byliście w Royal Leamington Spa, jeżeli byliście w Warwick Castle albo byliście w Folklore House, to napiszcie coś w komentarzu. I widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!